Witam wszystkich z Londynu. Dziś idziemy na ten okręt wojenny Belfast, który zacumował na rzece Tamisie. Macie ceny biletów 25 funtów, ale dla seniorów jest 22. Mam zniżkę. Także idziemy. Pamiątki na wstępie zawsze są przy wyjściu. Dostałem takiego przewodnika. Będzie mi mówił po polsku co i jak. A my idziemy na ten ogromny statek. Okręt właściwie wojenny, który znajduje się w centrum Londynu. No. Rozpoczynamy podróż po statku. Idziemy na rufę zobaczyć najpierw. A przed nami ten słynny londyński most Tower Bridge. I tutaj zamek. A tu cały okręt. Idziemy. Ładowanie statku odbyło się 17 marca 1938 roku, a wejście do służby odbyło się 5 sierpnia 1939 roku. Dzwon ten dzwonił co godzinę, żeby mówić marynarzom, która jest godzina, a w wyjątkowych przypadkach przewracali go do góry nogami i służył jako szcielnica. I tu mamy niektórych marynarzy ochrzczeni, to na tym dzwonie są wypisane imiona i nazwiska. No i bandera statku. Ok, idziemy dalej zwiedzać. W którą stronę? Nie ma napisanych kierunków zwiedzania. Chyba od tamtej strony się wchodzi, bo widziałem, że tu ludzie wchodzili. Czyli zaczniemy tutaj. Zobaczyć, co tu jest. Takie małe dane tego okrętu. Wyporność 11 000 ton, długość 187 metrów, szerokość 21 metrów i zanurzenie 6,1 metra. Dobra, działa. It's crowded, but after a bit you just don't notice. Focused, you can't see all the people, you just see your team. The firing of the guns follows a slick, well-practiced routine. There are 7 men working each of the guns. We all move in sequence, like a part of a clock. Synchronized like a machine. Gun back, breech open, shelling, rammed home, cord item, breech closed, gun laid, fire. One back, breech open. 3, 4, 5, 6, 7, 8, fire, one back, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fire, one back, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 1, No idziemy dalej, a tu już jest jakieś stanowisko dowodzenia. We fired for 2 hours, battering away at targets on land. Then, the men in the landing craft went ashore, British, Canadian and American. It was hard work, but I'll tell you what, I'll never forget it. Never forget it. You see there's a white sign to go inside. You go inside, you see the normal things and then you find... No, tam już byliśmy, gdzie są te 3 działa. Tam jest ogromne, ale idziemy dalej zobaczyć. Loaded into the semi-automatic breeches by hand. Tu następne działo. Could be expected to fire up to 10 miles per minute and on. In theory, these 4-inch ratchets can eject aircraft at altitudes of up to 30 Załoga statku liczyła od 750 do 850 osób. Oh 21 listopada 1939 roku podczas wychodzenia z portu krążownik wszedł na niemiecką minę magnetyczną postawioną przez U-21. Eksplodując pod dnem, mina spowodowała na tyle poważne uszkodzenia kadłuba, że HMS Belfast został wyłączony z działań na okres 3 lat. A tu mamy transport kontenerów po Tamizie. Będziemy dalej oglądać, ale tam było wejście zamknięte na górę. Zresztą mój przewodnik słabo opowiada. Po remoncie okręt ponownie został wcielony do służby 8 grudnia 1942 roku. No i jesteśmy na rufie, ale tu można wejść. I tu będą kotwice. No niezła kotwica. Tu już są. Gdzie są opuszczone. Jedna tu jeszcze wisi, kotwica. To jest otwarty pokład flagowy tak zwany. Tutaj wysłali sygnały, flagi.
Tutaj wywieszali flagi sygnałowe, no i się łączyli alfabetem Morsa. Tutaj jest maszt główny. I tu są główne lampy sygnalizacyjne. I tu jest system radarów. Tu lampy są jeszcze oświetleniowe. Zaraz zobaczymy, zejdziemy na dół. No i tu są takie olbrzymie lampy oświetleniowe. No i ten główny maszt tutaj z radarami. No i tu były pojemniki na flagi różne. No i tutaj tymi linkami wciągali te flagi sygnałowe na górę. Idziemy dalej zwiedzać. A tu jest klucz do alfabetu Morsa, nadawania. Na początku alfabetem Morsa się porozumiewali między statkami. No i tu masz pojemnik na flagi. And do you know that they would have used all the they used, what do they use flags for? Read it. Signals. Yeah, they literally use the flag to communicate with other boats and airplanes. I don't even want to do this. No. Układ sygnalisty zwiedzony. Idziemy na dół, ale te schody. You can go there. More senior rank, so you're admiral, you get paid pretty well. You were Mostek kapitański był zbudowany w latach 50. It's a very important job, though, isn't it? Because you've got to make sure the ship doesn't sink. Yeah, it's true, but I was a bit boring. Hey guys. Yeah, we'll go down. What is that? But most people don't come up here. This is where the officers doing this. So they'll never see this. Oh, it's a compass. Przewodnik kazał mi usiąść na fotelu kapitana i poczuć się, jakbym dowodził tym statkiem. Siadamy. No i teraz jestem kapitanem Belfastu. Mam wszystkie przyrządy, telefon do łączności. Tu nie wiem, co mam. Tutaj mam jakieś guziczki. Działa. A jest do łączności. No, czułem się jak kapitan. Jeszcze fotka. Tu mamy pokój admirała.
A tu my centralę całą. Okay. Idziemy dalej. Konserwacja statku dalej trwa. Malowanie. Żeby nie zardzewiało. The end of the war saw the removal of the catapult and one of the Olbrzymie to jest, już nie wiem gdzie byłem, a gdzie nie. Jeszcze maszynownia gdzieś jest. Idziemy szukać maszynowni. No, tutaj jeszcze nie byłem. A to co, kantyna? It's just getting through the ship at this time of the year is impossible because of half term. You got to keep a ladder for the minutes, hours. Ale konserw. A tu są hamaki. Dla marynarzy pewno. Nie wiem co tu jest. Też jakieś pomieszczenie, ale idziemy zobaczyć dalej. No tu jest stołówka marynarzy. That's what I always say. Go on, pop it by then off the pipe, and it'll be warm when he comes back. Hamaki. After Szafki. 1200. Wind direction northeast, force 8. Weather and visibility poor. Sea and Nie ma. Tutaj przejście. A tu Your attention, please. This is cele a visitor announcement. dla niegdyższych In 5 marynarzy. minutes' time, there will be a short tour Okręt. about sea battles from Trafalgar to the Battle of North Cape. The talk will meet on the quarterdeck, which is the part of the ship where you came on board. No, Thank you. siłę zamykane. Niegrzeczni marynarze tutaj siedzieli. Tu nie wiem, jakiś... A to następna cela. Jak oni tutaj spali w tych hamakach. Masakra. Jakieś silniki. Na tych czarnych hakach wisiały hamaki, były bardzo gęsto koło siebie, jeden obok drugiego. A później hamaki zastąpili kojami, ale koje prawdopodobnie były hamaki i marynarze mówili, że lepiej się spało na hamakach, gdyż się bujały razem ze statkiem. Nie było odczuwalne tak bardzo bujanie statku. Trochę tu ciasno. A tu były magazyny pocisków.
tutaj 3 marynarzy ładowali te pociski. Kordyt był przechowany na pokładzie niżej, był bardzo niebezpieczny. Nie wiem, czy tam się schodzi, ale chyba tam się nie zejdzie. Tu jest wyjście i tu są właśnie te półki, gdzie były przechowywane pociski. Tu wszędzie było pełno pocisków. Okej, idziemy do góry. A tu jest magazyn odzieży dla marynarzy. Wszystkie mundury. Ale nie wyjdziemy do magazynu, zamknięty. Idziemy wyżej. Naprawdę tu można zabłądzić. Dobrze są chociaż te oznakowania bez sadek. Idziemy. A tutaj mamy toalety dla marynarzy, pisuary, no i muszelka do dwójki. Idziemy dalej. Tu jaka tu beda. But now I only have one. W 1944 roku HMS Belfast rozpoczął remont kapitalny, który przeciągnął się do maja następnego roku i przygotował okręt do służby na Oceanie Spokojnym. W sierpniu 1945 roku krążownik dotarł do Sydney, lecz w działaniach bojowych nie zdążył już wziąć udziału. A tu poczta. Kto im listy przynosił? Ciekawe. Idziemy dalej. O, kaplica nawet. Tutaj co? A tu jest stacja radiowa. Widać płytę. Tu jakiś adapter. A że muzyczkę mieli cały czas. Po wojnie ponownie został wcielony do służby. W październiku 1948 roku pełnił ją na Dalekim Wschodzie. Od sierpnia 1952 roku brał udział w wojnie koreańskiej. Po powrocie do metropolii został przeniesiony do rezerwy. 3, 4, 5 pokładów. No i jeszcze tutaj te wieżyczki. Tego już nie liczę. No ale idziemy dalej. A tu co? Magazyny żywności. Mięcha. Tu kuchnia. Teraz zajrzymy na kuchnię od tamtej strony, bo tu jest pełne wydania. O, jaki kot. No, tutaj szczury łapą. Magazyn ziemniaków. Już nie miałcze. Tu magazyn. Mięcha. Miecho bali. Ważyli porcję. No to kuchnia zaraz obok. Ale miałcze. Skubany, pilnuje. O, jeszcze miałcze. O. Non, il n'y a pas un vrai chien, c'est des saumons. Już nie chce? Trzeba wyjść, pewno jeszcze raz wejść. No, miałcze. O, teraz osób zamiałcze.
O, a tu mamy piekarnię. Tu bułeczki wypiekali. Czyli to normalne całe miasteczko było. Piekarnia, tu ciasto wyrabiali. No i takie chleby piekli. Takie olbrzymie. Jezu, jakie to wielkie. Zobaczcie, jaki wielki ten chleb. Nie można wziąć. Taki ogromny. Stół do przygotowania potem. No i tu piece dla pieczenia. Margaryna produkcji angielskiej. Idziemy dalej. Następne pomieszczenie. We knew that all we'd get over the next week or two would be backache and blisters. For the Navy rarely stops training, and day or night you practice firefighting or collision drill, or you rescue non-existent men who've fallen overboard. And as you train, the action that may have been the last classic battle between heavy surface ships that the world will ever see. Ale nie będziemy filmu oglądać. Możemy na żywo przeżywać. Na Dalekim Wschodzie spełniał służbę do kwietnia 1902 roku. Po powrocie do Europy operował na wodach europejskich do lutego 1963. Przeniesiony do rezerwy został w 1966 roku. Maszyna do odbierania ziemniaków. No i tu kuchnia. Jezu, jakie kradzie ogromne. Tu groszek gotują. Tu zupę jakąś. Tu sos chyba. I tutaj gulasz. Ekstra. Co tu dalej mamy? Szpiece jakieś. Wydaje posiłki, czyli w groszku ugotowane frytki, kiełbaski, one miały jakieś piwę ziemniaczane, kiełbaski, frytki, ciasto na deser, nawet rolady takie ładne. W podnice. Chyba się przypaliło. Frytki się przypaliło. Co tu będzie? Tu umywaleczki. The saturated steam was pumped back through the furnace for a second time. By the time it was finished, it had become superheated steam. The superheated steam was then sent from the boiler rooms to the engine room at a very high pressure. The high pressure steam from the boiler room drove the turbines within the engine room, and this in turn moved the propellers round. No tutaj tu ciasno. The top speed Belfast engines would drive the ship forward at 32 knots and 37 miles an hour, fastest knots of cruise time. This used up the fuel oil very quickly. Usually, the ship cruised at a slower rate, between 10 and 18 knots, or 11 to 20 miles an hour. Still quite fast for a big ship like this, and a wide base. Tu pewnie jak na The boiler rooms in łodzi podwodnej ubot w Niemczech, jak filmowałem. Jak nie widzieliście, to tutaj gdzieś na górze w lewym rogu
Wkleję Wam link do tamtej łodzi podwodnej. To prawie identycznie jest. I jeszcze dalej. Bardzo stroma, muszę tyłem zejść niestety. Joining together like a lid is the horizontal deck arm. This protective armour keeps the ship's vital systems and backups safe from enemy fire. No i tu jesteśmy w sercu. The four compartments are arranged together along the centre of the ship within the armoured box. Przekrój turbiny. The machinery in the boiler and engine rooms works together in pairs and is located in separate compartments. This means that if any of the compartments were hit by a shell or torpedo, the others would keep working, and the ship would still have at least half its power. Belfast engines were driven by high-pressure, superheated steam. This was made here in the boilers. No i jesteśmy Basically, w samym boilers are sercu like huge kettles. okrętu. Water comes in, it gets heated up and goes out as steam. At the heart of each boiler is a quick-line furnace. Preheated fuel oil is injected into the furnace. Powerful fans force air into the boiler room from outside the ship, creating an oxygen-rich atmosphere. This air then went into the boilers alongside the fuel A to oil. wszędzie ciśnienie The pokazuje na result is an kotłach. intensely hot fire that could reach temperatures of up to 2000 degrees Celsius. Water was pumped in at the top of each boiler. It was then piped down both sides of the furnace and began to heat up. At the bottom, it was forced back up again, turning into saturated steam. Once at the top, this saturated steam was piped back through the furnace for a second time. By the time it had finished, it had become superheated steam. No okej, maszynownie mamy Superheated steam was then sent from the boiler zaliczoną. Idziemy dalej. at a very high pressure. The high pressure steam from the boiler room drove the turbines within the engine room. This in turn moved the propellers round. At top speed, Belfast engines could drive the ship forward at 32 knots or 37 miles an hour, as fast as a modern cruise liner. But this used up the fuel oil very quickly. Usually, the ship cruised at a slower rate of between 10 and 18 knots, or 11 to 20 miles an hour. Still quite fast for a big ship like this. Idziemy do góry. We're Strasznie now in HMS Belfast. strome tutaj te drabinki są. Powiem Wam, ciasno jak na łodzi podwodnej. They're shaped like a giant at a pointed top and a wide base. The boiler rooms in HMS Belfast power the ship. This forward boiler room is linked to the forward engine room. You can visit later. Further back down the ship are the aft boiler engines. These are closed to visitors. All four of these compartments are located within what is known as the armour Strasznie to zawiłe. the layers of thick steel armour. The main belt of this armour runs up and along both sides of the ship. Joining it together like a lid is the horizontal deck armour. This protective armour keeps the ship's vital systems and backups safe from enemy fire. The four Otwierane compartments są are arranged turbiny, together along the centre of the żeby ship było widać jak within the działa, armoured box. jak działała. The machinery in the boiler and engine rooms works together in pairs, but is located in separate compartments. This means that if any of the compartments were hit by a shell or torpedo, the others would keep working, and the ship would still have at least half its power. Prawie że jak na statku podwodnym. Belfast engines were driven by high pressure, superheated steam. This was made here in the boilers. Basically, the boilers are like huge kettles. Water comes in, it gets heated up and goes out as steam. No At the dobra, heart of each boiler is a brick-lined furnace. wychodzimy stąd. Preheated fuel oil was injected into the furnace. Powerful fans forced air into the boiler room outside the ship, creating an oxygen-rich atmosphere. This then went into the boilers alongside the fuel oil. The result is an intensely hot fire that
can reach temperatures of up to 2000 degrees Celsius. Idziemy. Water is pumped in at the top of each boiler. It is then piped down both sides of the furnace and began to heat up. At the bottom, it is forced back up again, turning into saturated steam. Once at the top, this saturated steam was piped back through the furnace for a second time. By the time it is finished, it had become superheated steam. Drove the turbine within the engine. Bardzo skomplikowane to wszystko. Wychodzimy. Attention all visitors, in 1 minute time, there will be a short talk about HMS Belfast Pro and technology. The talk will be concluded, which is the first step of the ship. Umywalki. O, szaleje. Prysznice. Mamy prysznicę. I znowu idziemy na dół. Do silnika głównego. Using the more economical cruising turbine, Belfast could travel from Britain to Sri Lanka before needing to fill up its tanks again. A tu jest główny silnik. I tu jest sprzęgło do wału napędowego. I tam idzie dalej wał napędowy. The steam is directed into the engines by the throttles. These are the three large control wheels behind you. Jakieś Throttle directed the steam zawory. onto a different set of turbines. The turbine is a drive wheel that is forced round by the pressure of the steam in much the same way that wind turns the blades of a windmill. Each of the engines had 4 sets of turbines. Immediately to the right of the screen is the small astern turbine that allowed Belfast to go backwards. On the left of the screen is the cruising Napęd turbine. statku to był opalany olejem, posiadał 4 turbiny parowe i napędzał 4 śruby. Prędkość maksymalna 32 węzły. Uzbrojenie 12 armat w 4 wieżach. Opancerzenie. Burta 114 mm, pokład 76 mm. Using the more economical cruising turbine, Belfast could travel from Britain to Sri Lanka before needing to fill up its tanks again. Kto by to rozgryzł? This is HMS Belfast's forward engine room. Beyond this screen, you can see one of the ship's Parsons-geared turbine engines. In total, Belfast had 4 engines. Each engine turned one of the giant propellers at the stern or back of the ship. Each propeller measured over 3 meters in diameter. 3 metry śrubę miała, ładnie. The engines here in the forward engine room turned the 2 outer propellers. A second aft engine room powered the inner propellers. Były 4 śruby Power went from napędowe. the engines through the gears to the propeller shafts. To jest Each jeden engine silnik, tam generated jest what was drugi. termed 20,000 shaft horsepower. That means it was as powerful as 100 family cars. Together, the 4 engines could produce 80,000 shaft horsepower, which allowed Belfast to travel at high speed when required. High-pressure, superheated steam was piped to the engine rooms from the boiler rooms. You may have already visited the boiler room, which made the steam for the engines here.
A tu jest właśnie jeden z takich silników. Idziemy dalej. The steam is directed into the engines by the throttles. These are the three large control wheels behind you. When this was built in 1938, Each throttle directed the steam onto a different set of everything was turbines. controlled by man, a human being. A turbine is a drive wheel that is forced round by the pressure of the steam. In much the same way that wind turns the blades rolling off. Turbiny. Each of the engines have 4 sets of turbines. Immediately to the right of the screen is the small astern turbine that allowed Belfast to go backwards. Następna turbina. On the Przekór left of the turbiny. screen is the cruising turbine. Cała podniesiona jest, This is used to travel przekołowiona, long distances żeby at było można relatively zajść do slow speeds środka. of between 10 and 18 knots, or 11 to 20 miles an hour. Beyond this are the high pressure and low pressure turbines. Ale These work together to produce much greater power and higher speeds. wiecie jaki to jest At okno? its fastest, Belfast could reach speeds of 32 knots, or 57 miles an hour, as fast as a modern cruise liner. Zobaczcie jakie But to that ogromne only koło kept jest. up for short periods of time and used up the ship's fuel oil very quickly. Using the more economical cruising turbine, Belfast could travel from Britain to Sri Lanka before needing to fill up its tanks again. Z tego koła jest tutaj, z tego wielkiego koła jest przenoszone tutaj na śrubę napędową. Tam jest śruba napędowa. This is HMS Belfast. Oczywiście nie widać. Beyond this screen, you can see one of the ship's Parsons gear and turbine engines. No i oczywiście wszędzie zapach oleju, ale wy tego nie poczujecie. Each engine turned one of the jar propellers at the stern or back of the ship. Each propeller measured over 3 meters in diameter. Tu też można zajrzeć do turbiny. Is it real? Is it real? Yeah, that's really connected. Is that real? The engines here and the forward engine turned the 2 outer propellers. A second, aft engine powered the inner propellers. Wychodzimy. No i jeszcze po drodze mamy warsztat, który z tamtej strony widziałem. Czyli tokarki, frezarki. Wiertarki. Normalna fabryka. O, tu jaka tokara wielka. Jakaś mniejsza tokareczka, nie wiem dlaczego. Tu następna. Normalny warsztat. Szlifierka do oszczenia narzędzi. Piła. No okej. Nawet dentysty mieli. Ale gabinet. I jakie maszyny do wiercenia dziur w zębach. Jezus. Kataloga. No i to wszystko na dzisiaj z Londynu. Z okrętu wojennego Belfast. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, zapraszam do subskrypcji. No i oczywiście jakiegoś lajka możecie zostawić. Będzie bardzo, bardzo miło. No i zapraszam na kolejne filmy z Anglii, z Londynu i nie tylko. Jak tylko coś ciekawego będzie, będę dla Was filmował i pokazywał. Namaskar, bye bye. Yeah, she's done alright last couple of weeks.